Nie ma mojego podjazdu, nie ma grodziska, nie ma Urusa, bunkrów też nie ma, ale i tak jest zajebiście, bo jesteśmy na Silesia Ringu, a to w zasadzie nasz drugi dom, a jak skoro tutaj jesteśmy, to znaczy, że będziemy testowali coś naprawdę mocnego, szybkiego i drogiego, czyli najnowsze Porsche 911 GT3. Współczesna oferta 911 jest obszerna jak oferta małpek w żabce. Możecie mieć żurawinową, czyli zwykłą Carrerę. Możecie mieć limonkową, czyli Carrerę S, a to jest, proszę Państwa, chili, czyli piecze 2 razy. Wódka, która piecze 2 razy. I to, co jest najcudowniejsze w GT3 i od razu od tego zaczniemy, to oczywiście to. Silnik. To się tyle otwiera, wyobrażasz sobie? I wiecie, co Porsche musiało zrobić, żeby nadal współcześnie móc oferować 4-litrowego, 6-cylindrowego boksera i to wolno ssącego? Musiało przeprowadzić 600 testów emisji spalin, po to, żeby w ogóle ten samochód mógłby wyjechać na drogi. Dla Porsche jest to tak oczywiste, że chwalą się tym w informacji prasowej, natomiast nie chwalą się czym innym, tym, że prawdopodobnie jest to ostatnie takie Porsche i kolejna generacja już nie będzie miała wolnego ssaka. Nie wiadomo, czy będzie miała w ogóle silnik spalinowy. Jego moc zwiększono w stosunku do poprzednika o 10 koni mechanicznych, natomiast moment obrotowy zwiększył się o 10 Nm. To są tak na dobrą sprawę różnice w granicach błędu pomiarowego na hamowni, ale Porsche tłumaczy, że silnik był już na tyle dobry, że naprawdę nie musiało nic kombinować, natomiast w przypadku tego nowej GT3 postawiło przede wszystkim na aerodynamikę i lepsze prowadzenie. I na przykład całe skrzydło zmodernizowano, to nazywa się szyja łabędzia i trzyma teraz to skrzydło od góry, tak jak w kapowych wersjach, między innymi w GT3 Cup albo w 911 RSR o takim oznaczeniu. Dlaczego? Ponieważ najbardziej wrażliwe aerodynamicznie zawsze są te podpory aluminiowe, które są tutaj wprost wchodzą w skrzydło, bo paradoksalnie to nie jest tak, że tędy przepływa powietrze. Jego struga przechodzi tutaj po szybie i pod skrzydłem i to jest clue. Oczywiście jest ono regulowane w czterech poziomach. Silny podpowiedział, że to są płaszczyzny, nie poziomy, więc jest regulowane w 4 płaszczyznach. Skrzydło powoduje docisk tyłu, więc żeby docisk był równomierny, również z przodu, to tutaj mamy nowy zupełnie dyfuzor. Zwróćcie uwagę w spalinowym aucie, jak płaska jest podłoga. Nie wystaje tu nawet tłumik, on jest ukryty pod tym i cała po środku i z przodu jest po prostu płaściutka. Zobaczcie tutaj na te mini spoilery po bokach, które też powodują, że powietrze inaczej opływa auto. Próg celowo wystający, żeby też tutaj pojawiało się więcej powietrza. Z przodu do chłodnicy wpada nam tutaj i wylatuje tędy. To nie są wloty powietrza, to są wyloty powietrza, ponieważ struga jest wtedy poprowadzona tak i też tutaj jest kierowana na cały samochód, żeby to wszystko świetnie się trzymało. Efekt jest taki, że zależnie od tego, jak tam to skrzydło z tyłu ustawicie w tych 4 płaszczyznach, to docisk samochodu zwiększył się od 50 do 150% względem poprzedniej GT3. Żeby wszystko to działało, żeby ta aerodynamika zdawała egzamin na torze, przeprowadzono łącznie 700 prób w tunelu aerodynamicznym, które łącznie trwały 160 godzin. Felgi, takie jak tutaj widzicie, to jest tak 20 cali z przodu, żeby prowadzenie było lepsze, 21 cali z tyłu, żeby grip był lepszy. Tutaj występują tylko i wyłącznie w jednym wzorze, zawsze z centralną śrubą, natomiast ich kolory są zmienne. W standardzie są po prostu takie srebrne jak aluminiowe. Jeżeli chcecie polakierować je na złoto, kosztuje to 6000 zł. Możecie też mieć takie czarne z niebieską albo czerwoną linią pociągniętą wokół i wtedy kosztują 9000 zł. Opcjonalna ceramika w tym wypadku kosztuje 47 000 zł. No chyba że chcecie mieć tak jak tutaj czarny zacisk, a nie czerwony, to kosztuje 50 000 zł. Z przodu zacisk 6-tłoczkowy, natomiast z tyłu chyba 1- albo 2-tłoczkowy. Tak, wydaje mi się, że 2-tłoczkowy. A ta tarcza ma 41 cm średnicy, czyli 16 cali. To ciekawy element. Jak widzicie, dzięki temu, że to jest silnik wolno ssący, nie ma tutaj wlotu, tak jak w Turbo S-ie powietrza. Natomiast pojawiły się takie czarne, matowe nakładki. To jest osłona błotnika, żeby kamienie tutaj nie bryzgały. Kosztuje to dodatkowo w Porsche 2 takie, na prawą stronę i na lewą, 1500 zł. Lepiej zrobicie, jak kupicie to sobie w sklepie papierniczym albo w sklepie budowlanym. Wytniecie ładnie i sobie dokleicie. Taniej wyjdzie. Środeczek. Opcjonalne fotele kubełkowe, które mają cały kor wykonany z kompozytów i z włókna węglowego. Natomiast zobaczcie, mają regulację wysokości elektryczną.
to jest fajne, przesuwają się do przodu i do tyłu ręcznie, natomiast nie ma regulacji pochylenia oparcia. Jak dopłacicie sobie 27 000 do tych foteli, to możecie też mieć pakiet Clubsport. On daje Wam wtedy to rusztowanie malarskie, które jest tutaj z tyłu, oraz daje Wam też taką gaśnicę homologowaną do wyścigów. I wiecie, ile musicie zapłacić za ten pakiet Clubsport? Równe 0 zł, ponieważ jak zamawiacie fotele te za 27 koła, no to ten Clubsport dają Wam za darmo, ale wcale nie musicie go zamawiać, wtedy nie macie klatki i nie macie tej super gaśnicy. W tym egzemplarzu mamy też wstawki z włókna węglowego, z karbonu. Tutaj i tutaj. Na drzwiach też są takie cieniutkie na drzwiach, o tam możesz silnym myknąć szybciutko. Tak jest, aparatem. I to kosztuje 6000 zł, ale jest też taki pakiet rozszerzony, gdzie tego karbonu jest tu jeszcze więcej. Wtedy on jest taki matowy i ten pakiet kosztuje chyba 23 albo 4000 zł. Z karbonu może być też dach, żeby obniżyć środek ciężkości. Tutaj go nie mamy, tu jest standardowy stalowy. Ten dach kosztuje z karbonu 18 000 zł. Cena startowa 880 000 zł. Ale za taki samochód jak ten, to podobno jest tyle co nic. Bo Porsche tłumaczy, że żaden inny seryjnie produkowany samochód, taki masowy w miarę, nie nadaje się tak do jazdy po torze jak 911 GT3. Inaczej niż w tych bardziej cywilnych Porsche macie tutaj tylko 3 różne ustawienia, które się też pokrętłem na kierownicy ustawia. I to jest albo taki normal, albo sport, albo track. W tracku macie troszkę ograniczoną kontrolę stabilności. No dobra, ruszamy. Mamy zielone. Boże, jak ten silnik brzmi! To jest dzieło sztuki. Wkręca się na 9000 obrotów. Dopiero wtedy włącza się elektroniczna blokada obrotów. Natomiast dźwięki, jakie dobiegają tam z tyłu, przypominają trochę mieszanie z łomem w wiadrze. Natomiast nie musicie się obawiać, że coś tam się urwie, że coś odpadnie, że coś się zatrze, ponieważ silnik ten tworzyli ludzie od motosportu Porsche, ci sami, którzy robią wyścigówki. Ten silnik, zanim trafił do tego auta, musiał przez 22 000 godzin pracować non-stop. Wiecie, czym różni się od tych wszystkich silników, które jeżdżą w wyścigowych Porsche, tych kapówkach? Tylko i wyłącznie 2 rzeczami. Układem wydechowym i sterownikiem silnika. To już naprawdę wszystko. Podczas testów jeden egzemplarz GT3 przez 5000 godzin cały czas jeździł po torze Nardo w kółko, 300 na godzinę. Zatrzymywał się tylko i wyłącznie na tankowania. 90-litrowy zbiornik paliwa opróżniał w godzinę. Zjazd do boksu, zalewanie paliwa i dalej w drogę. 300 na godzinę. Coś niesamowitego. Słyszycie, jak tam brzęczy? Skrzynię, jaką tutaj macie, to oczywiście dobrze znane PDK o 7 przełożeniach. Ale możecie też mieć skrzynię manualną. Wtedy ma 6 przełożeń i to jest ta skrzynia sportowa GT. O Jezus! Ta ceramika zatrzymuje go w miejscu. Ależ to auto się prowadzi, coś nieprawdopodobnego. To jak jest wyważone, jaki tutaj jest grip. Boże, jak tu późno się zaczyna hamować. Jezus Maria, to jest Z2G przy hamowaniu na tej ceramice. Niebywały wóz sportowy, jakie tutaj jest czucie tej przedniej osi. Żadnym autem w życiu tej szykany nie przejeżdżałem z taką prędkością 150 na godzinę. Jest obłędny. To nie jest cywilne auto. To jest auto wyścigowe z tablicą rejestracyjną. Dobra.
Wyłączamy kontrolę trakcji całkowicie. Nie wiem, jak to się skończy. Pierwszy raz czuję w samochodzie, jak działa aerodynamika. To jest auto, w którym musicie najpierw, wiecie co zrobić? Musicie przekroczyć barierę w swojej głowie. Zrozumieć, że im szybciej jedziecie, tym on potrafi być skuteczniejszy i bardziej przyczepny. Tak działa tutaj ta aerodynamika. I tak samo hamulce. Na pierwszych kółkach tutaj testowych hamowałem o jakieś 50 metrów za wcześnie. Ja pier... I za każdym razem skuteczność tych hamulców jest lepsza. Jak on jeździ slajdami! Coś niesamowitego! Coś niesamowitego! Przepraszam, nie odzywałem się, ale właśnie wyprzedziłem GT4 Caymana. To nie jest cywilne Porsche, wierzcie mi. Jeżeli kupicie to auto, to musicie być świadomi, że kupujecie rasową wyścigówkę pod każdym względem. Prowadzenia, silnika, skrzyni biegów. Się spociłem, mimo że mam klimę na 19 stopni. No dobra, to jeszcze teraz zobaczymy, ile robi 0-100. Producent podaje, że to 3,4 sekundy, a 0-200 to 10,8 sekundy. Pierun szybki. Trak jest troszkę kontroli trakcji. Oj, wchodzi na obroty skubany. Ależ wali ta skrzynia w plecy. Ile wyszło? 3,5 sekundy. Jedna dziesiętna mniej niż podaje producent. I jeszcze zaczęło lekko kropić. Dobra, to jeszcze 0,200 teraz. Tutaj będzie troszkę zakłamany ten wynik. 100-200, bo tu jest lekko pod górę. ...150, 170, 190, 200. 8,2 sekundy. Proszę bardzo. Razem nie daje nam tu 10,8 sekundy, no ale takie warunki, tam jest lekko pod górę, ta pierwsza prosta na tej długiej tutaj, ten pierwszy odcinek tej długiej prostej, on jest jednak lekko pod górkę i mamy wtedy 8,2, ale nawet jak dodamy do tego te 3,5 sekundy, to nam się robi z tego 11,7. Wierzę, że w optymalnych warunkach to jest 10,8 sekundy, to jest w końcu Porsche. I teraz tak, on występuje też z manualną skrzynią biegów. Niektórzy się jarają, o super, będę miał manual, to będzie dopiero. Problem polega na tym, że manual jest o
pół sekundy wolniejszy do setki i sekundę wolniejszy do 200. A to przecież jest auto sportowe i ma być szybkie. A nie, żeby tutaj jeszcze, kurna, majtać czymś. Bez sensu. Coś niesamowitego. Tylko ciekaw jestem, czy jest tutaj ten ułamek auta cywilnego, który sprawi, że on będzie w ogóle do użytku w takim normalnym, codziennym świecie. Na normalnych ulicach. O k***. O k***. Przepraszam, ale inaczej się nie da określić tego auta. No dobra, to czas przejść z trybu track na tryb normal. Jest tu taki tryb normal. O, i od razu uspokoiła się skrzynia biegów. Natomiast ten tryb track nie powinien się tu nazywać track, tylko tryb popierdol. Co to auto potrafi? Wow. No dobra, jest tu parę rzeczy, które świadczyć mogłyby o tym, że ten samochód nadaje się do jazdy na co dzień. Bo jest na przykład faktycznie ten tryb normal, co świadczy, że jest dosyć normalnie. Jest też zawieszenie, które ma co prawda 2 nastawy i żaden z tych nastawów nie nazywa się normal, jest tylko nastaw sport i track. No więc teraz jedziemy w podwoziu sportowym. Ok. Układ wydechowy też można wyciszyć sobie, bo jest aktywny. Więc jedziemy teraz w trybie normal z zawieszeniem sport i z wyciszonym układem wydechowym. Grzania foteli nie ma. Jest automatyczna klimatyzacja. A, jeszcze jeden ma przydatny przycisk, mianowicie podnoszenie przodu. Ten przycisk kosztuje dokładnie, znaczy nie dokładnie, bo kilkanaście tysięcy złotych, ale warto go zamówić, jeżeli chcecie jeździć GT3 na co dzień, ponieważ unosicie przód na tyle, żebyście mogli przejechać nawet przez progi zwalniające. O! Chyba mi złamała kręgosłup. No cicho to tutaj nie jest, powiem wam, ile jadę. 90 na godzinę i mam ponad 2000 obrotu. Ała! Doświadczenie wskazuje, że przy 120 na godzinę to są już 3000 obrotów, a przy 140 to już ponad 5000 obrotów. A przy 140, 150 robi nam się, uwaga, 5000 obrotów i zaczynają krwawić wam uszy. Nawet normalne przyspieszanie sprawia, że nie możecie tutaj normalnie rozmawiać. W środku jadę 88 na godzinę, cały czas słyszę ten silnik. Drama. I przy tym jest bardzo, bardzo sztywno. O Jezusie! Każdy, jeszcze jak są lekkie kolejiny, czy tak jest lekko nierówno, to jest znośnia. Jak tylko pojawia się jakiś garb, jakieś łączenie, jakaś dziura, jakiś wybój, to jest po prostu koszmar. O Jezu! I jeszcze jedziecie cały czas w takiej niepewności po takiej drodze, patrząc, wypatrując, czy czasami, nie daj Bóg, nie ma gdzieś jakiejś większej dziury, żebyście tych pięknych felg nie połamali, nie pourywali czegoś w zawieszeniu, żebyście się... Au! Tutaj nie ma amortyzatorów w ogóle w tym samochodzie. Tutaj zespawano po prostu koła razem z nadwoziem. Natomiast wszystkie gumowe elementy w zawieszeniu wymieniono na takie z granitu. Dzięki temu auto jest bardzo responsywne oczywiście, natomiast nie gwarantuje absolutnie żadnego komfortu jazdy. Tutaj na tej nierównej drodze czuję się tak, jakbym zjeżdżał fortepianem po brukowanej ulicy. Au, 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 au! Jeszcze na takich drogach można sobie nieźle tutaj poobijać boczki. Natomiast zdecydowanie jak macie celulit, to polecam ten fotel, bo on po prostu ten celulit usunie. Nawet studzienki, które delikatnie wystają z ulicy, trzeba szerokim łukiem omijać, brać między kołami, broń Boże na nie nie najeżdżać, bo możecie sobie złamać kręgosłup. Zastanawia mnie, kto w tym aucie zamówił sobie opcjonalny system Bose grający. Na Boga! Przecież to tak jak pracować przy piecu hutniczym, słuchając jednocześnie muzyki. Ała, moje uszy! To, co nie
nie przeszkadza Wam na torze, co Was na torze cieszy, co jest kwintesencją tego samochodu, co jest piękne, to w codziennym użytkowaniu Was po prostu umęczy. Przejechałem nim z 10 km, chciałem dojechać do autostrady i dochodzę do wniosku, że nie ma to najmniejszego sensu. Dobra, wjedziemy na lepszej... Au! Każda nierówność, każda. Nawet jakbyście najechali tutaj na martwą muchę, to Porsche dałoby Wam o tym znać. Taki ma układ kierowniczy i takie zawieszenie. O Jezu, wyłączył się silnik. Dobrze, że ma pierwsze auto, w którym doceniam system start i stop. Jak babcię kocham. Nastała cisza. Mogę zniżyć ton głosu. Nie! Dlaczego to zrobiłeś? I cały czas jeszcze na plecach czujecie wibracje, jak w starym dobrym dieslu. Autentycznie, fotel lekko drży. Wszystko w tym aucie jest piękne, cudowne, wspaniałe. Pod warunkiem, że jesteście nim na torze. Jesteśmy poza terenem zabudowanym. Nie róbcie tego w domu. Jest pusto, 120 na godzinę i zobaczcie, jaki tu jest hałas panuje. Silnik przy 124 na godzinę ma ponad 3000 obrotów. Ponad 3000 przy 120 na godzinę. I jest naprawdę po prostu w chuj głośno. Nie to, że głośno. Bardzo głośno. Powiecie, że przecież lepiej kupić Turbo S-a, który kosztuje porównywalne pieniądze, ale jest szybszy do setki, ma napęd na 4 koła i dużo bardziej nadaje się do jazdy na co dzień. Ale różnica między 911 Turbo S a 911 GT3 jest mniej więcej taka, jak między konikiem polnym a koniakiem. Po prostu. To są dwa zupełnie różne Porsche. I ja kupuję tego, bo to jest rasowy, wyścigowy, cudowny, wspaniały samochód. Ale tylko i wyłącznie do jazdy po torze. I jak dla mnie, właśnie po to kupuje się Porsche. Halo, dzień dobry. Proszę pana, chciałem zamówić lawetę na tor Silesia Ring.